Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się dynią. Tak, ponieważ pytaliście mnie też, co można zrobić z dynią, to jest bardzo logiczne. Teraz mamy właśnie taki czas, że są dynie, ponieważ mamy jesień. Kiedyś pokazywałem Wam, że można zrobić z tego też i zupę, na przykład sobie na surowo w blenderze, tam ją sobie z tego zmiksować. Bardzo fajna zupka z dyni, bardzo fajnie smakuje. Ale może dzisiaj zajmiemy się czymś innym, a mianowicie sokiem z dyni, ponieważ sok z dyni jest raczej bardzo mało znany, mało kto go po prostu używa, a jednak ten sok z dyni ma bardzo fajne właściwości, o których możecie wcale nie wiedzieć i tym po prostu zajmiemy się dzisiaj, tylko trzeba mieć po prostu dobrą wyciskarkę, żeby ten sok z tej dyni sobie wycisnąć, bo nie każda sobie z tym poradzi, bo dynia jest po prostu twarda. Można też próbować i na sokowirówce, jednak z moich doświadczeń na sokowirówce wychodzi bardzo mało soku z dyni. Także no cóż, to już pozostaje Wam sprawdzić. Ewentualnie można też zblendować i po prostu przez sitko lub przez taką szmatkę lnianą najlepiej przepuścić. Też będzie można uzyskać sok z dyni wtedy sobie. A więc co ten sok z dyni nam właściwie tutaj daje? Przede wszystkim to działa odmładzająco na skórę, na nasz cały organizm i tak dalej. Zawiera bardzo dużo prowitaminy A, czyli tak zwanego beta-karotenu. Podobnie zresztą jak marchewki, stąd też praktycznie, że identyczny kolor, który posiada. Również bardzo dobrze pomaga nam tutaj na oczyszczanie wątroby. Jeżeli ktoś ma tam problemy z zatoksycznioną wątrobą, to tutaj bardzo fajnie można sobie stosować gdzieś tak pół szklaneczki soku właśnie takiej z dyni, gdzieś 20 minut przed jedzeniem, jeden raz dziennie. Bardzo fajnie to tutaj właśnie pomaga, bo wspomaga to całe oczyszczanie, wydalanie toksyn, również na odchudzanie, ze względu na to, że też stymuluje nasz metabolizm, czyli przemianę materii. Dzięki temu również możemy sobie troszeczkę schudnąć. Kiedyś ten sok był również stosowany przy problemach na przykład z nerkami, kiedy występowały na przykład kamienie nerkowe. To tutaj wtedy brano gdzieś 3 razy dziennie 1/3 szklaneczki i też gdzieś tak 20 minut przed jedzeniem, czyli 3 razy dziennie, załóżmy rano, po południu i wieczorem 1/3 szklaneczki i po prostu gdzieś tak 20 minut przed jedzeniem się go po prostu wtedy brało. Również bardzo często był stosowany w bezsenności, czy też w tak zwanej nerwowości. Tutaj głównie wieczorami właśnie, krótko przed pójściem spać, brało się gdzieś tak 1/3 do pół szklaneczki właśnie soku z dyni, dodawało się jedną małą łyżeczkę miodu do tego, ładnie to wszystko razem wymieszać. Dobrze by było, jakby ten sok był gdzieś tak troszeczkę na takiej pokojowej temperaturze, lekko letni, nie gorący, ale po prostu taki lekko letni, żeby ten miód mógł się ładnie w tym wszystkim rozpuścić, żeby on nie był na przykład prosto wyjęty z lodówki, bo to wtedy też nie będzie wspomagało spania dobrego, ponieważ jak wrzucimy sobie taki zimny kloc po prostu na żołądek, to już też za dobre do żołądka nie jest. Także fajnie by było, jakby on był taki leciutko letni, ten sok, coś w tym stylu, wtedy już będzie bardzo fajnie. Przy problemach z prostatą również bardzo często był stosowany, kiedy takie występowały. Tutaj również brano 1/3 szklaneczki właśnie soku z dyni 3 razy dziennie, również pito. I tutaj również uzyskiwano bardzo fajne efekty, jeżeli chodzi właśnie o tą prostatę. Tylko co do prostaty, to pamiętajcie, panowie, że tego trzeba używać, bo kiedy się tego nie używa, to są problemy z tym. Co świadczą na przykład dane z innych krajów, jak na przykład z Arabii, gdzie takich problemów praktycznie nie wiedzą, co to jest za bardzo problem z prostatą. No cóż. Również w przeziębieniach był stosowany właśnie sok z dyni, co też bezpośrednio przekłada się na to, że on wspomaga układ odpornościowy. Ten sok ponieważ zawiera też wiele witamin, minerałów itd., które jak wiadomo z natury wspierają nasz układ odpornościowy.
Dlatego no też bardzo często był właśnie stosowany w tych przeziębieniach. Inną zaletą jeszcze soku z dyni jest to na przykład, że był stosowany również w problemach skórnych. Kiedy występowały jakieś nawet ranki, gdzieś tam jakieś małe, które też się nie chciały goić, tego typu rzeczy, w jakichś innych chorobach skórnych, też takich przewlekłych jak łuszczyca, AZS, na przykład egzema, tego typu rzeczy, stosowano również sok z dyni. Można sobie wtedy dziennie pół szklaneczki wypić, ale bardzo fajnie jest tutaj wtedy, po prostu kiedy załóżmy mamy tutaj coś, to żeby to sobie, wiecie, tak można jakąś wacikiem na przykład sobie nakładać, jakąś gazą sobie nakładać, smarować, to można po prostu. Bardzo fajnie to tutaj wspomaga właśnie takie problemy skórne, żeby zmniejszyć ich zaognienie i tego typu rzeczy. Bardzo fajnie by było go sobie zmieszać z olejem cedrowym, pół na pół. Jeżeli zrobimy sobie właśnie takie zmieszanie pół na pół z olejem cedrowym, tylko mówię specjalnie z olejem cedrowym, ponieważ on jest tutaj akurat wyjątkowy przy tym wszystkim. Niestety jest drogi, bo te orzeszki cedrowe no, do tanich nie należą i kiedyś robiłem wam film o oleju cedrowym, jak go wyciskałem i tak dalej, że ten film gdzieś tam wisi w tym wszystkim. Kiedy go pomieszamy, uzyskujemy jakby lepsze mazidło niż jakieś kremy, tego typu rzeczy. Również bardzo fajnie się to nadaje na maseczki skórne, też bardzo często panie tego używały, ponieważ no, ze względu na te właściwości odmładzające, a dodatkowo ten olej cedrowy rewitalizuje wszystko, jeszcze to nawilża tą całą skórę, że ona po prostu dużo lepiej, świeżo, młodziej wygląda po takiej, no nie wiem jak nazwać, kuracji upiększającej. Także no tutaj bardzo fajnie można to połączyć właśnie z olejem cedrowym, będzie bardzo fajny efekt. Także moi drodzy, jak widzicie, sok z dyni, pewnie mało znany, większość pewnie jeszcze go nawet nigdy nie próbowała w życiu, no jest taki troszeczkę specyficzny, ale pamiętajcie, że zawsze można go sobie zmieszać jeszcze z czymś innym, na przykład można dodać jabłka, można dodać cytryny, bardzo fajnie też smakuje, jeżeli dodamy troszeczkę cynamonu do środka, tylko pamiętajcie, cejloński, nie ten zwykły cynamon, bo z tym zwykłym to też już kiedyś wam robiłem film, trzeba na niego uważać, ten zwykły cynamon, bo można sobie też i problemów narobić przez niego. Także, kto jeszcze nie próbował, sezon w pełni otwarty, śmiało można spróbować. Zawsze to coś innego niż zupa dyniowa, która również jest bardzo dobra, też polecamy sobie zrobić. Tak jak mówiłem, też film był o tym, jak to zrobić sobie zupę z dyni. Jak ktoś nie wie, na surowo, bardzo prosty sposób, chwila, moment, gotowa. Także to by było tyle na dziś. Pamiętajcie o konkursie, który tutaj cały czas trwa. Wszystkie produkty, które biorą udział w konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu. Wystarczy, że jeżeli teraz coś z tego sobie zakupicie, załóżmy, że to potrzebujecie, już od dawna wahaliście się, czy kupić, czy nie kupić, to teraz jest fajny moment. Wpiszcie w uwagach do zamówienia konkurs z szamanem, a do 24 grudnia koniecznie zostawcie nam jakąś fajną historię na temat tego produktu, który kupiliście, jakakolwiek fajna, śmieszna może być, która wam przyjdzie do głowy. A my już 24 grudnia będziemy kogoś wybierać, kto dostanie bon na 15 000 złotych do tego sklepu. Także to by było na tyle. Trzymajcie się.